Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie masaż tkanek głębokich taśmy tylnej. Film przeznaczony dla fizjoterapeutów i masażystów, chociaż może też moi widzowie coś z tego wyciągną. To będzie bardzo przyjemna technika, bardzo lubiana przez pacjentów, takich, którzy mają skrócenie tkanek, sztywność tkanek na tylnej stronie ciała, co utrudnia skłony, co być może przyczynia się do odczuwania dolegliwości bólowych. Oczywiście to jest element zawsze całej układanki, pracy z układem mięśniowo-powięziowym. Za chwilę trochę zmodyfikuję ułożenie pacjenta. Chciałbym, żeby się nie przejmować tym, jak teraz to widać, że nie używam żadnego wałka, nie ma żadnej poduszki. Jeżeli ktoś ma swobodę, w miarę dobre zakresy, to leżenie na płasko, tak po ludzku, jest naszą naturą. Więc osoby w miarę sprawnej, zdrowej, nie jakiejś niepełnosprawnej, nie uszczęśliwiałbym w tym momencie od razu wałkiem pod nogi, bo jeżeli bym pracował z całym układem, to ja bym wręcz chciał za chwilę pooswobadzać jeszcze przednią stronę podłudzia, co tutaj widać, nie ma takiej potrzeby i to jest całkiem swobodna, wygodna pozycja, ale jeżeli będzie to technika wykonywana w przypadku rwy kulszowej, no to wtedy dobrze jest ułożyć pacjenta z poduszką pod brzuch, z poduszką pod udzia, tak żeby troszeczkę rozluźnić cały ten układ i wtedy można będzie przejść do pracy z taśmą powierzchowną tylną. To może zrobimy właśnie wariant dla osoby mniej sprawnej. Dla osoby mniej sprawnej tego typu pozycja, rozluźnione stawy biodrowe, trochę zniesiona lordoza, rozluźnione kolana i teraz myślę, że osoby, które zawsze pracują z wałkami pod nogami, będą szczęśliwe, że to jest taka pozycja. Chciałbym pokazać taki ciekawy chwyt. I to będzie tylko jeden chwyt, a technikę będzie można wykonywać przez kilkanaście minut. Oczywiście zawsze do odczuć pacjenta. Pacjenci z problemami korzeniowymi mogą czuć przez jakiś czas ulgę, po czym to długotrwałe wydłużanie, naciąganie tkanek może nie być komfortowe, więc zawsze się dopasowujemy do pacjenta. Natomiast raczej większość osób ma takie odczucia i chciałoby, żeby ta technika trwała i trwała. Jedna ręka będzie opracowywała grzbiet, więc też dużo zależy od wielkości ręki, od wielkości pacjenta. Nie będzie jednego chwytu. Będziemy chwytali, czy to może bardziej prawą stronę, czy może lewą, czy może środek. Nie przejmuj się pracą przez środek. Niektórych też to martwi, że moja dłoń teraz leży na kręgosłupie. Chciałbym, żeby oswobadzać tkanki dookoła kręgosłupa. To trudno, żeby nie była na kręgosłupie. Powięź powierzchowna jest tutaj także w tym obszarze, więc ja nie drażnię w żaden sposób wyrostków kolczystych, to jest bardzo przyjemne, wtapiam się w tkanki i je będę ściągał. Druga ręka natomiast będzie wchodziła w mięśniopowięź podudzia, powięź powierzchowną, ale za chwilę też w głęboką i w mięśniopowięź brzuchatego łydki i tak dalej. I tę technikę można wykonywać przy relatywnie niedużym użyciu siły i tak jak to jest w masażu tkanek głębokich, dosyć ergonomicznie, czyli ja będę po prostu się opierał o pacjentkę i rozpychał się na boki. Z praktycznego punktu widzenia tego typu technika bywa łatwiejsza na większym pacjencie. Czyli zazwyczaj masowanie dużej osoby, większej osoby od nas jest mniej komfortowe niż drobnej. Natomiast przy tej technice, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto ma 1,80 m wzrostu i więcej, a sami jesteśmy mniejsi, to jest wręcz łatwiej, bo można się po prostu na prostych rękach oprzeć i rozpychać. Miękkie wtopienie w tkanki, moja prawa ręka, miękkie wtopienie w tkanki, lewa ręka, przyjemne odczucie rozluźniania łydki, rozluźniania grzbietu. Tak się trzeba z pacjentem dogadać, bo u każdego mogą być inne odczucia. Masaż tkanek głębokich nie może być brutalny i bolesny. Przez to, że ja się wczepiam w tkanki, trzymam te tkanki, to działają siły trakcyjne i pacjent także to odczuwa w dolnym odcinku kręgosłupa czy przy biodrze jako takie przyjemne wydłużanie ciała, wyciąganie. Stąd u pacjentów z problemami stawowymi, u pacjentów z problemami dyskopatycznymi, korzeniowymi, to jest bardzo często przyjemnie odbierane, bo jest takie wrażenie, odczucie dekompresji, tak jakby ktoś wykonywał trakcję. Oparcie się, wyczucie tkanek, stabilna pozycja i pomalutku, czy to moja prawa ręka, czy moja lewa pracują, chociaż mogą być takie momenty, tak jak teraz, że ta lewa to tylko działa zahacznie,
a prawa jest skoncentrowana na grzbiecie, na uwalnianiu restrykcji, na opracowywaniu powięzi powierzchownej na grzbiecie. Więc tutaj też teraz jedna i druga ręka elegancko pracują w tkance. Może to być niżej, może to być niżej, bliżej biodra. Powięź powierzchowna jest jedną całością. Nie ma początku ani końca, więc po prostu ręce poszukują, gdzie są ograniczenia, gdzie są restrykcje. Nie działamy tylko i wyłącznie w jednej linii, widząc tu rzeczywiście jakąś taśmę, bo tutaj za bardzo tych taśm nie ma. Jest po prostu jakiś ciąg tkanek związanych w sumie z powiązanymi funkcjami, czyli tutaj z wyprostem, jeśli chodzi o tył. Stąd może być tak, że ja opracowuję jedną kończynę, czyli tutaj lewą na przykład nogę i prawą stronę. Zresztą chyba tak to bywa czasami w taśmach anatomicznych. Kiedyś ta taśma przebiegała po jednej stronie, teraz ma przebiega po drugiej. Kto wie, czy za jakiś czas znowu nie będzie troszeczkę inaczej interpretowana. Oczywiście mówię o taśmach Meyersa, no ale to nie jest jedyny sposób patrzenia na ciało, więc myślę, że warto po prostu spojrzeć tutaj jako na ciąg tkanek na tylnej stronie ciała. I to jest jedna rzecz, że można niejako na krzyż pracować. Inna rzecz to jest to, że można wykorzystać tutaj te właściwości zaangażowania tkanek w rotację. Powięź głęboka dookoła tkanek. Część włókien ułożona jest rotacyjnie, więc tutaj też można już ułożyć kończynę do rotacji wewnętrznej, szczególnie u pacjentów, którzy mają tę rotację wewnętrzną, oczywiście w stawie biodrowym, ograniczoną i wykonywać tę samą pracę, czyli uwalnianie, rozluźnianie tkanek na łydce, na grzbiecie, a jednocześnie praca tutaj, oprócz tego wydłużania, poprawiająca mobilność w kierunku rotacyjnym. Też bardzo przyjemnie odczuwane dla pacjenta. Nie wiem, jak dla mojej pacjentki, bo ja teraz krótko pokazuję gesty. Jeżeli kojarzysz masaż tkanek głębokich, to wiesz, że to długo, konkretnie, powolutku ręka się wtapia w tkankę i pracujemy nad mobilnością. To samo może być do rotacji zewnętrznej, czyli ustawienie kończyny do rotacji zewnętrznej i praca nad rotacją zewnętrzną. Być może byłoby mi łatwiej po tej stronie, ale chcę tutaj pokazać tę stronę. Szeroko na nogach, można powiedzieć 4 punkty podparcia, bo jeszcze się opieram tutaj udami o kozetkę. Tu jestem oparty, więc bez negatywnych skutków dla mojego dolnego odcinka kręgosłupa. Poza tym myślę, że to widać. Nisko kozetka, czyli kozetka nie na wysokości krętarza, nie na wysokość pięści tutaj, tylko wręcz niżej, żebym ja mógł wejść swoim ciężarem ciała w tkankę, w ciało pacjenta. Jeżeli jest Ci wygodnie, dasz radę, to możesz pójść jedną ręką aż na piersiowy odcinek kręgosłupa i tam robić to wydłużanie. Jeżeli dasz radę i masz pacjenta dużego, to może być wygodnie opracowywać też te tkanki nie tylko na grzbiecie i na podudziu, tu możemy wchodzić też w podudzie, więc od razu popracować z tkankami na podudziu, ale tu już może być mniej możliwości operowania, a w ten sposób trzeba wyczuć, bo tutaj może się okazać, że też to nie będzie za wygodne. Do pewnego momentu tak, w którymś momencie może zabraknąć rąk. To, co jeszcze bym chciał zaoferować w tej technice, którą zachęcam, żeby popróbować za chwilę wykorzystać, robiąc testy długości tkanek na tylnej stronie, oceniając tylną stronę. Większość osób ma z tym problemy i to nie tylko pacjenci. Dzisiaj wiele młodych osób ma duże sztywności. Ogrom osób ma problemy stawowe, czy to chorobę zwyrodnieniową, zmiany zwyrodnieniowe, czy jakieś problemy korzeniowe, przynajmniej jakieś niewielkie czy częściowe. To jest naprawdę bardzo fajny set, taki 20-minutowy można powiedzieć, by można było zrobić, po którym pacjent naprawdę będzie czuł dużą ulgę i później można pójść do pracy dalej nad innymi obszarami. Można będzie zaangażować te tkanki też w skłon do boku. Tu też można by było, oczywiście, gdyby nie było zagłówka, i jeszcze pacjenta ułożyć też w skłonie do boku, jeśli chodzi o kręgosłup. I ta sama sytuacja, miękkie wtopienie w tkanki i powolutku opracowujemy mięśniopowięź na grzbiecie i na łydce.
Jeżeli chcesz się nauczyć tego niesamowitego masażu, mocnego, ale jednocześnie przyjemnego i bardzo efektywnego dla rozluźniania, uwalniania tkanek miękkich, to serdecznie zapraszam na moje szkolenia, które organizowane są przez firmę Reha Integro. Prowadzę szkolenia w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Serdecznie zapraszam. Tam przez 8 dni szlifujemy tego typu umiejętności. Jest bardzo kreatywnie, myślimy o anatomii, funkcji i uczymy się oceniać układ mięśniowo-powięziowy i rozwiązywać szereg problemów, z którymi borykają się nasi pacjenci. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, czy wykonujesz tego typu pracę, czy nawet tę technikę znasz. I to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!